Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole. Witam Was, moi kochani, serdecznie w kolejnej części malowania obrazu. Tuż za mną, jak widzicie, gigant 160 na 110 cm, bardzo duże płótno. Namalowany na nim jest obraz farbami olejnymi, przedstawiający pejzaż nadmorski. I właśnie na takim już wyschniętym obrazie możemy zastosować laserunki. I dzisiejsza lekcja będzie właśnie o laserunkach. Nie można ich pokazać bez wyschniętych już podkładów. Dlatego właśnie trzeba najpierw namalować podkład, wysuszyć go. Czasami to bardzo długo trwa, szczególnie jeśli pojawiają się przy farbach olejnych jakieś grubsze faktury, tak jak mamy tutaj to do czynienia na przykład z falą. I dopiero teraz na takim zupełnie już suchym podkładzie możemy znowu nanieść sobie podkład medium, a następnie wprowadzać sobie odpowiednie jeszcze dodatkowe odcienie. Ja bym chciała dzisiaj pokazać Wam, w jaki sposób na przykład popracować jeszcze nad taką falą, aby oświetlić poszczególne warstwy, aby wprowadzić na przykład nieco więcej tutaj w tą pianę i w te światła cieplejszego koloru, ale także w jaki sposób pokazać cienie i ewentualnie jeszcze wyprowadzić światłami wodę. W jaki sposób będziemy pracować? Takim pędzlem płaskim, nylonowym. Musimy go troszeczkę tutaj oczyścić, tak żeby nie było pozostałości innych farb na nim. Maczam w medium olejno-żywicznym i delikatnie naniosę sobie na razie sam podkład na miejsca, które będę chciała przepracować. Popatrzcie, wszystko jest suche, nic mi się już nie rozmazuje, więc jest to bardzo bezpieczne teraz do kolejnej fazy wprowadzenia laserunków. W momencie, kiedy wprowadzam sobie medium, świeże medium, popatrzcie, jak zaczyna się wszystko pięknie błyszczeć. Takie wprowadzenie właśnie podkładu, takiego drugiego, już na wyschniętą warstwę, przy laserunkach bardzo nam pomaga, ponieważ daje nam takie bardzo płynne rozmazy cieniuteńkich warstw. A laserunek jest to nic innego jak wprowadzenie transparentnej, przezroczystej warstwy. Nie będziemy chcieli zaburzać tego, co jest już namalowane, nad czym włożyliśmy sporo pracy, ale chcemy sobie jeszcze popracować nad jakimiś innymi odcieniami. Dobrze. Kiedy mamy już nałożony taki podkład samego medium, kiedy to wszystko już jest znowu takie świeżutkie, mokre, na to, co już zostało zrobione, tak aby nie zaburzyć tego, co już jest namalowane, tylko delikatnie zmienić. Teraz możemy nanieść jakąś cienką warstwę innego odcienia. Na pewno widzieliście nieraz takie piękne kolory, lekko wchodzące w taką pistację. Jest to taka bardzo specyficzna, bardzo ciepła, taka zieleń łącząca się z taką bryzą, z taką pianą gdzieś przy morskich kolorach. I wezmę teraz jakiś inny pędzel, na przykład jakiś powiedzmy płaski, nylonowy i delikatnie spróbuję stworzyć sobie właśnie taki kolor. Pobiorę troszeczkę odcienia
morskiego, który już tutaj był, popatrzcie, stosowany. Pokazuje, jak to mniej więcej wygląda, ale ja potrzebuję zdecydowanego ocieplenia, więc do tego morskiego koloru dołożę sobie takiej jaśniutkiej, oliwkowej zieleni. Nie chcę bardzo silnych zmian, ale chcę troszeczkę ten kolor właśnie taką potraktować delikatną pistacją. I zobaczycie, jak za chwilę zmieni to cały odcień. Ja na razie sobie bardzo leciutko, popatrzcie, wprowadzam tylko odrobinę tego koloru, będzie takim mniejszym jakimś pędzlem w miejscach, gdzie chciałabym, żeby on się pojawił. Tam, gdzie jest najjaśniej, gdzie jest taka największa piana. Robię to na razie bardzo ostrożnie, nie chcę takiej mocnej, silnej bardzo ingerencji tutaj w cały ten obraz. Ale właśnie uwielbiam ten kolor obserwować, kiedy on pojawia się przy takich mocnych falach. Dobrze. I teraz tym dużym pędzlem będę sobie rozcierać tą warstwę. W taki sposób teraz mogę, popatrzcie, dozować. Tam, gdzie bardziej przetrę w ten sposób pędzlem, pojawia się mniejsza ilość tej farby i jest to bardzo taki bezpieczny tak naprawdę dla nas zabieg. My nic tutaj sobie tak naprawdę już nie zepsujemy, nawet jeżeli nam się to nie podoba, co robimy, zawsze możemy to nawet wytrzeć na mokro, a obraz pod spodem dalej jest taki sam. I teraz w zależności od tego, jak będziemy rozcierać, czy mocniej, czy delikatniej, popatrzcie, nanosimy sobie już na to, co zostało namalowane, właśnie takie subtelne, piękne odcienie. I te odcienie pojawiają się we wszystkich tych kolorach tutaj. Popatrzcie, ta mocna biel, która była naniesiona wcześniej, też zostaje potraktowana właśnie takim lekko zielonkawym kolorem. I znowu sobie przecieram pędzlem, wycieram nadmiar i rozprowadzam. Zobaczcie, co się dzieje w tym momencie z tą bielą. Ona była taka bardzo tutaj ostra, biała, zimna, a w tym momencie ona została już tak pięknie tą właśnie tym takim pistacjowym, cieplutkim kolorkiem oświetlona. Ja maluję, kochani, na podstawie zdjęcia, które sama kiedyś wykonałam na wakacjach i ciągle mam w głowie te nieprawdopodobne kolory, te właśnie fale, które zostały tak pięknie oświetlone, które były wzburzane i tutaj na szczycie tych fal właśnie pojawiały się takie cudne kolory. Pobiorę sobie na ten pędzel teraz odrobinkę bieli, ale pamiętajcie, że biel jest zawsze zdecydowanie mocniej kryjąca. Ona nie jest taka już transparentna, taka przezroczysta, więc delikatnie popracuję nią sobie tak, żeby jeszcze pokazać ślady tej wody płynącej tutaj od samej góry. I leciutko schodzę sobie właśnie tutaj w dół.
Dobrze, i teraz, kiedy mam już tutaj takie mocne światło, fala tworzy również cień, tak? Ona jest podbita tutaj po prawie, przezroczysta jest ta woda na samej górze, ale tutaj pod spodem robi się zawsze ciemniej. I te miejsca teraz dla odmiany dobrze by było delikatnie przychłodzić. Więc wezmę sobie tym razem inny pędzelek, który również jest świeżutki. Leciutko maczam w medium i teraz pobieram sobie troszeczkę, popatrzcie, tego pięknego, takiego czystego, ciemniejszego odcienia turkusowego. Dodam odrobinkę jeszcze do niego niebieskiego odcienia i kapeczkę czerni, która da mi jeszcze gdzieniegdzie taki ciemniejszy kolor, głębszy. I teraz miejsca, które chcę, żeby były właśnie lekko ociemnione samą falą, która idzie do góry, delikatnie sobie poprzyciemniam i za chwilę znowu leciutko przemarzemy to wszystko, łącząc dużym pędzlem. Turkus tutaj bardzo pięknie współgra tak z kapeczką dosłownie czerni. Zobaczcie, daje nam to taki piękny, głęboki tutaj już cień. Od tej strony już fala zaczyna być coraz ciemniejsza. I dopiero tutaj pomaleńku ten głaz od góry znowu się oświetla. Ale tutaj daje znowu mocno dużo cienia. Więc też sobie lekko od razu przepracuję to cieniem. I w ten sposób możemy bardzo ciekawie właśnie manewrować światłem, cieniem i wprowadzać kolory na już namalowanym obrazie. Tutaj jest jeszcze mocny ten cień. I znowu teraz popatrzcie, pędzlem czystym, ja go sobie przycieram, znowu będę lekko rozmazywać to, co naniosłam, tak żeby nie było takiej zbyt agresywnej ingerencji, żeby to wszystko się nam ładnie tutaj porozkładało na tym, co już zostało namalowane. Teraz te wszystkie białe, takie mocne ślady, które były pod spodem, zobaczcie, one również zmieniają swój kolor. Wszystko teraz zyskuje dużej głębi dodatkowej. Zaczyna wyglądać już to tak bardzo całościowo. I tutaj jeszcze troszeczkę, tak żebyśmy pokazali, że to ta fala właśnie rzuca tutaj taką strefę cienia. A znowu od tego miejsca znowu zrobi się jasno i słonecznie. Troszeczkę czerni, tak żeby połączyć ładnie ten turkus, żeby on nie był taki za agresywny. Niech to wszystko będzie tutaj tak ładnie stonowane w tej strefie właśnie naszego cienia. Dobrze, i znowu to wszystko teraz pięknie będziemy łączyć.
Leciutkie, leciutkie wygładzenie. Teraz tak, warstwa spodnia jest tutaj jaskrawa, bo była malowana dużą ilością bieli. Teraz nanieśliśmy sobie sporo światła, ale również cienia. Gdyby się okazało, że potrzebujemy mieć jednak troszeczkę takich rozbłysków, rozjaśnień, możemy po prostu częściowo posuwać teraz tą farbę. W jaki sposób? Bierzemy sobie na przykład niewielki pędzel, no taki może być okrągły, nylonowy, maczamy w medium i takim czystym pędzlem umaczanym w medium po prostu sobie delikatnie przecieramy, zobaczcie, i odsłaniamy również jaśniejsze elementy, które tam gdzieś pod spodem cały czas są, bo pamiętajcie, że to wszystko jest aktywne, dopóki farba nie wyschnie, a farba olejna, jak wiecie, bardzo wolno schnie, więc mamy tak naprawdę mnóstwo czasu. Możemy sobie wziąć również jakiś nieco mocniejszy pędzel, na przykład bardziej zbity, on nam wtedy jeszcze bardziej będzie odsłaniał te jaśniejsze elementy. I teraz przecierając w taki sposób, odsłaniam tylko to tak naprawdę, co miało w sobie najwięcej światła. Dodatkowo, popatrzcie, jeszcze bardzo ciekawe, tutaj możemy efekty tak naprawdę uzyskiwać przez takie właśnie przecierki. Na krawędzi tego pędzla, pocierając w taki sposób, zostaje nieco więcej farby. I to jest taki bardzo ładny, bardzo naturalny też efekt rozświetlania wody. Maczam sobie delikatnie w medium i w ten sposób po prostu odsłaniam tutaj troszeczkę, zobaczcie, światełek, ale też rozprowadzam dodatkowo w ciekawy sposób farbę świeżą, która została naniesiona. Więc mogę sobie jeszcze spokojnie tutaj poingerować w taki bezpieczny sposób, robiąc jeszcze jakieś dodatkowe efekty, na przykład światło-cieni. Bardzo dodatkowo ciekawe, jakieś różne rzeczy jeszcze można tutaj, kochani, powyciągać w ten sposób. Wszystko zależy od tego, jak będziemy manewrować pędzlem. Jeżeli to będzie tego typu, na przykład płaski pędzelek, możemy wydobywać bardzo cieniutkie, ciekawe na przykład krawędzie, tak jak ja to w tym momencie robię, i uzyskiwać jeszcze ciekawsze efekty wody. Woda w bardzo ciekawy sposób nam się tutaj układa. Ona zawsze idzie takimi płaszczyznami okrągłymi, nigdy nie jest ostro zakończona. Mamy tutaj bardzo ładnie pokazaną teraz tą strefę cienia. W tej strefie cienia no nie może takich bardzo jasnych być rozbłysków, więc możemy sobie tutaj delikatnie narzucić na przykład na te światła jeszcze więcej tego pięknego turkusu, który ma prawo gdzieś tutaj przebijać, prześwitywać. Rozprowadzę go troszeczkę bardziej tutaj tym dużym pędzlem, żeby on tutaj tak naturalnie przechodził.
No, kolor tutaj się pojawił bardzo ładny, bardzo taki, popatrzcie, ciekawy. Pojawiły mi się takie mocne ocieplenia, ale również ta strefa cienia. Te światełka wszystkie mogą być robione zarówno kałaneczkiem, czyli takim bardzo cienkim pędzelkiem, delikatnie maczanym w medium i w białej farbie, no nie tylko oczywiście w bieli, bo tu jest mnóstwo różnych innych kolorków, ale w taki sposób leciutko właśnie pociągając możemy poparcie uzyskiwać gdzieś tam te światła, tak zwane takie pajączki, bardzo subtelne. W ten sposób właśnie możemy oświetlać jakby same krawędzie tej piany, która tutaj robi taki bardzo, bardzo ciekawy, wręcz koronkowy układ. Przez to, że niektóre miejsca będą bardziej zacienione, inne gdzieś rozjaśnione, wszystko zaczyna wyglądać tak bardzo, bardzo naturalnie. Możemy również pracować szpachelką, maczając ją w medium, maczając później w takiej rzadkiej, rozrobionej, jasnej farbie i w ten sposób możemy na przykład uzyskiwać już takie dosłownie bardzo cienkie, włosowate wręcz krawędzie, które również bardzo ładnie wyglądają później na takiej tafli wody. Tam, gdzie oczywiście jest bardzo jasno, już jak wychodzimy z tej strefy cienia, to możemy się na przykład pokusić właśnie o takie delikatne, cieniuteńkie pajączki. Praca przy takim obrazie oczywiście wymaga od nas dużo cierpliwości, pochłania ogrom czasu, na to musimy być przygotowani, ponieważ te warstwy muszą naprawdę systematycznie schnąć, możemy tutaj się nastawić nawet na kilkumiesięczną pracę. No ale czasami, jeżeli chcemy uzyskać doskonały efekt, musimy tej pracy nieco włożyć więcej niż w taki typowo przez nas malowany na przykład godzinny obraz. Tutaj na samych krawędziach również możemy nałożyć sobie nieco więcej samej bieli. Pokazać tą górną krawędź fali, która nam się w taki piękny sposób tutaj ułożyła. Gdzie właśnie takie troszeczkę takie ostrzejsze nawet pociągnięcia, leciutko, leciutko gdzieś, popatrzcie, przemazane, również bardzo ładnie się tutaj nam będą sprawdzały. Zawsze możemy pracować zarówno szpachelką, jak i później delikatnie dodać do tego właśnie taki leciuteńki rozmaz pędzlem, który nam jeszcze piękniej tutaj pokaże te efekty fali. I mniej więcej to by było na tyle, jeżeli chodzi o laserunki na już wyschniętych warstwach. Właśnie w taki sposób gruntując najpierw medium, to co już jest zupełnie absolutnie suche, wprowadzamy delikatne barwy, następnie rozcieramy je do takiego momentu, kiedy będziemy już usatysfakcjonowani, tak aby nie zmienić całkowicie obrazu, a jedynie wprowadzić delikatne zmiany kolorystyczne. Także dziękuję Wam dzisiaj pięknie za uwagę i mam nadzieję, że ci, którzy malują farbami olejnymi, skorzystają z dzisiejszej lekcji o lasernikach. Zapraszam oczywiście do kolejnych filmów.